Witam Was serdecznie. Bardzo się cieszę, że tak wiele osób podziela moją pasję w malarstwie. Nie zapominajcie kliknąć subskrybuj oraz dzwoneczek. Dzięki temu będziecie mieć dostarczane informacje o każdym nowym pojawiającym się filmie. Jeśli natomiast chcecie zostać moim patronem, będziecie dostawać często nowe filmy dotyczące szkolenia z malarstwa. Wystarczy rozwinąć opis na dole. Witam Was serdecznie w kolejnej części naszego programu dotyczącego malowania obrazów. Dzisiaj namalujemy abstrakcję połączoną z realistycznym motywem ptaków. Będzie to obraz stworzony kilkoma technikami. Będziemy tutaj mówić dużo na temat kompozycji, kolorystyki, łączenia barw, a także technik. Format naszego podobrazia to 60 na 60 cm. Podobrazie bawełniane. Malujemy farbami akrylowymi, w związku z tym pracujemy wodą. Będziemy pracować również odrobinę sprayami akrylowymi, popracujemy sobie zmywakiem, taką gąbką, troszeczkę użyjemy oczywiście szpachelek i pędzle nylonowe, szczecinowe, w zasadzie standardowo. Na palecie muszą pojawić nam się kolory związane z obydwoma gamami barw, czyli błękity, turkusy, ale także jasna, ciemna żółć, cytrynowa. To wszystko będzie nam dzisiaj potrzebne i o wszystkich technikach będziemy sobie opowiadać podczas malowania. Zapraszam więc Was serdecznie do namalowania abstrakcji z ptakami. W pierwszym etapie naszej pracy będziemy wykonywać tło. Będzie to tło abstrakcyjne, połączone z dwóch kolorów w zasadzie głównych, czyli z błękitów i z żółcieni. Oczywiście pojawią się m.in. przeróżne odcienie, melanże, pojawi się szpachelka, faktura, ale musimy sobie zaplanować taką kompozycję diagonalną. Proponuję po skosie od góry puścić więcej jasnej przestrzeni, natomiast tą przestrzeń od prawej strony w dół pokryjemy sobie błękitami, czyli kolorami chłodnymi. W związku z tym zastosujemy dzisiaj dwie gamy barwne, które należy połączyć w sposób bardzo delikatny i łagodny. Zacznijmy sobie od jasnych kolorów. Pędzlem nylonowym, płaskim, dosyć szerokim, z dużą ilością wody, ponieważ malujemy tym razem akrylami, użyjemy sporo bieli. Pamiętajcie, że podkład, który jest na początku suchy, wymaga takiego mocnego nawilżenia, żeby farby dobrze się rozprowadzały, więc szczególnie tą pierwszą warstwę należy kłaść z większą ilością wody. Sporo bieli, sporo wody. Płótno w tym momencie wchłania dobrze wilgoć. Dzięki temu pojawią się łagodne melanże. Ruchy w różnych kierunkach, dosyć zamaszyste. Na tym etapie staramy się nie zostawiać zbyt dużo wolnego miejsca. Dobrze, teraz wprowadzimy sobie żółty kolor innym pędzlem, również na razie nylonowym, płaskim, trochę mniejszym. To jest taka bardzo blada żółć, czyli oznacza to, że kolor jest pastelowy i jest w niej sporo bieli. Farbę wprowadzam celowo nieregularnie, tak aby później przy rozmazie pojawiły mi się jej różnorodne odcienie.
Dołożymy sobie do tego nieco takiej ciemniejszej żółci. Ona często widnieje pod nazwą deep, czyli taka głęboka, ciemna żółć, wchodząca nawet w taki delikatny pomarańcz. Odrobinę jeszcze cytrynowej. I samej bieli. Musimy pracować, pamiętajcie, dosyć szybko, ponieważ farby akrylowe bardzo szybko schną i żeby dobrze wykonać połączenia barwne, one muszą być cały czas jeszcze wilgotne. Teraz na tych elementach, które nam pozostały, wprowadzamy sobie drugą gamę kolorystyczną. Będziemy się skupiać głównie dzisiaj na odcieniach niebieskiego koloru, błękitu. Na razie zastosujemy piękny turkus, który doskonale połączy nam się z tymi mocnymi żółciami, ale również użyjemy sobie za chwilę takiego bladego, popatrzcie, odcienia błękitu. On jest dosyć chłodny, przy tej kolorystyce nawet delikatnie powiedziałabym wchodzący w szarość. Na razie pracujemy bardzo impresjonistycznie. Podobnie jak kiedyś puentyliści, wprowadzam różnorodne barwy obok siebie, które dadzą mi później wrażenie całości. I znowu trochę jeszcze bieli pomiędzy tymi barwami. Dobrze, spróbujmy sobie zacząć powoli wykonywać rozmazy. Użyję do tego czystego pędzla, który był używany na razie tylko z bielą. I zacznę od jasnych, ciepłych kolorów, tak żeby nie zbrudziło mi się wszystko od razu. Bardzo delikatnie, dotykając pędzlem płótna w różnych kierunkach, możemy uzyskać takie wrażenie lekkiego rozmazu, ale z pozostawieniem tych barw, które są pod spodem i z ich różnorodnością. Nie chcę tutaj wywołać efektu jednolitego koloru w tle. Chcę, żeby te barwy, które tutaj się pod spodem pojawiły, delikatnie mieniły się różnymi odcieniami. Ingeruje w ten sposób bardzo nam pięknie światło w obraz. I to rozpraszające się ciepłe światło teraz powoli będzie przechodziło w kolorystykę chłodną. Oczywiście pojawi się odrobina również zieleni, ponieważ pamiętajmy, że żółcienie w połączeniu z błękitami zawsze gdzieś tworzą nam również odcień zieleni. Delikatnie, leciutko. Tam, gdzie płótno pozostaje zupełnie białe, można nieco mocniej wciskać pędzel. Nylonowe pędzle doskonale właśnie służą do malowania akrylem na płótnie. Mają odpowiednią giętkość. To jest taka elastyczność pędzla, która pozwala na takie dobre rozprowadzenie farby. I teraz starajmy się w miejscach, w których te kolory zaczynają się łączyć, pracować w różnych kierunkach. Uzyskamy teraz efekt jak gdyby położenia sprayu, czyli taki bardzo łagodny, bardzo miękkie, melanżowe przejście. To samo zrobimy teraz od góry.
Pędzel powinien nam płynąć po płótnie, tworzyć takie łuki naturalne. Teraz delikatnie wykładam w jedną stronę, leciuteńko rozprowadzam kolory, które są pod spodem, nie do końca mieszając je wszystkie razem. I w drugą stronę. Na niebie bardzo często mamy przecież do czynienia z połączeniem tak naprawdę dwóch gam kolorystycznych, chociażby podczas zachodu słońca, kiedy w niektórych partiach niebo jest chłodne, zupełnie jasny błękit występuje, natomiast w niektórych miejscach pojawiają się właśnie takie mocne kolory. W takiej kolorystyce obraz będzie na pewno bardzo energetyczny i bardzo naturalny oraz przyjemny dla oka. Mamy już stworzony jak gdyby pierwszy podkład naszej pracy. Możemy teraz zrobić jeszcze kilka ciekawych ruchów, stosując różne techniki. Na przykład możemy zastosować spreje akrylowe, które nam nieco urozmaicą, popatrzcie, tą całą strukturę i dodatkowo wprowadzą na przykład na żółte odcienie odrobinę takich kropeczek w kolorze na przykład bladego błękitu. Możemy zastosować również inne odcienie w takiej kolorystyce podobnej do chłodnych barw. I mam tutaj również taki turkus piękny. Zaczyna się już robić ciekawiej, ale myślę, że możemy popracować teraz gąbką, ponieważ takie plamki farby, która jest bardzo rzadka, w sposób ciekawy również współpracują z innymi barwami pod spodem. One się tak bardzo subtelnie zaczynają rozmazywać. Jeżeli wykonamy gąbką takie półokrągłe ruchy, uzyskamy jeszcze taką dodatkowo bardzo ciekawą strukturę. Oczywiście możemy też tak manipulować gąbką, żeby w miejsce, gdzie na przykład uważamy, że jest zbyt wiele kropek, za dużo takiej farby, możemy delikatnie ją jeszcze rozprowadzić. Mamy też takie gąbki okrągłe, które nieraz już pokazywałam na filmach. Te gąbki są bardzo obłe dookoła, więc nie będą pozostawiały nam takich ostrych śladów. Tymi gąbeczkami, pracując dookoła, uzyskamy takie wygładzenie i efekt dodatkowych chmur.
Możemy jeszcze rozciągać, dopóki to wszystko jest mokre, delikatnie na przykład te ciepłe kolory częściowo w stronę chłodnych, tworząc takie dodatkowe, ciekawe, kolorystyczne przejścia. Dobrze, przejdźmy sobie teraz do szpachelki, ponieważ chciałabym, żeby to tło było takie bardzo malarskie. Szpachelka nam niezwykle pomaga w uzyskaniu bardzo ciekawych form strukturalnych. Połączę sobie teraz troszeczkę żółcieni i na początku popracuję w niektórych miejscach, które są jeszcze właśnie w tej strefie jasnej. Wciskając szpachelkę nieco mocniej, będziemy powodować bardzo ładne rozmazy, łączenia się na gładko farb. Natomiast tam, gdzie chcemy pozostawić strukturę nieco wyraźniejszą, szpachelką dotykamy tak ledwo, bardzo delikatnie, muskając tylko płótno, tak aby szpachelka tak naprawdę była pomiędzy płótnem a przestrzenią. Pozostawiamy tylko farbę i tutaj wszystko już zależy od ucisku tak naprawdę i odpowiedniej ilości farby wziętej na szpachelkę. Pamiętajmy w takich sytuacjach, żeby szpachelka zawsze była czysta. Jeżeli zbrudzi nam się innymi kolorami, których nie chcemy użyć akurat w danym momencie, oczywiście należy mieć przygotowaną bawełnianą szmatkę i przecierać. Nie będę pracowała na całym obrazie, na całym płótnie grubymi fakturami. Chciałabym zaznaczyć głównie to miejsce jasne, bo ono nada mi takiego ciekawego kontrastu, szczególnie i od strony kolorystycznej, ale także od tej strony nakładania mocniejszych, głębszych faktur. Spowoduje przede wszystkim kontrast, na którym bardzo mi tutaj zależy. Macie tutaj do czynienia z jedną z par, tak naprawdę 3 par najsilniejszych kontrastów kolorystycznych, a mianowicie z kolorem niebieskim i pomarańczowym. Te dwa zestawienia kolorów niezwykle ściągają wzrok. Są jeszcze 2 inne połączenia, czerwień z zielenią i żółć z fioletem. Połączenia takich barw zawsze są bardzo silne. Natomiast razem, jeżeli wymieszamy te kolory w takich samych proporcjach, stworzy nam się zawsze kolor pomiędzy brązem a złamaną zielenią. W tych wszystkich 3 przypadkach możemy otrzymać dokładnie taką samą złamaną barwę. Po rozdzieleniu tych kolorów owady na przykład zawsze lgną do kwiatów właśnie w zestawieniu takiej kolorystyki. Dla nas jest to również bardzo ciekawe zestawienie i bardzo takie miłe dla oka, ściągające właśnie wzrok. Dołożymy jeszcze nieco pomarańczu. I ten kolor musi gdzieniegdzie pojawić się również tutaj na dole, ponieważ generalnie w kompozycji musimy zawsze zastosować równowagę barw i plam. Jeżeli ten odcień mocnego pomarańczu i żółci pojawia się dużą plamą na dole, należy chociaż delikatnie w przeciwległym rogu zasugerować również podobny kolor. Wówczas cała nasza praca, cała nasza abstrakcja kolorystyczna będzie wydawała się niezwykle wyważona. W zasadzie mówi się, że jeżeli pojawia się w abstrakcji, w obrazie jeden konkretny kolor odbijający od reszty, należy go zastosować w minimum 3 punktach.
Przygotowanie takiego tła abstrakcyjnego, jeżeli nawet cokolwiek realistycznego na tym się znajdzie, należy być zawsze, powinno być zawsze bardzo przemyślane i dobrze przygotowane, ponieważ tak naprawdę zrobienie dobrego tła pod abstrakcję to jest niemalże 90% później sukcesu. Nie będziemy już do tego wracać w momencie, kiedy pojawią się jakieś konkrety podczas wykańczania obrazu. Więc staramy się to tak namalować, żeby już po prostu do tego nie wracać. Chciałabym, aby ta przestrzeń wyszła mi jeszcze bardziej do przodu. Dlatego zasugeruję tutaj nieco więcej cienia, chłodnego odcienia niebieskiego koloru. Wezmę do tego czystą szpachelkę, tak aby te barwy mi się nie zbrudziły. I mam tutaj błękit paryski z takim mocnym niebieskim kolorem. I ten sam za chwilę motyw kolorystyczny zastosuję fragmentem tutaj od góry. Teraz złagodzę sobie to wszystko tą kolorystyką głównego naszego tła. Nie chcę, aby było oczywiście zbyt agresywnie. Chcę, żeby jedynie pojawił mi się mocniejszy kolor cienia. Pamiętajcie, że w abstrakcji niezwykle istotną rzeczą jest estetyka wykonania. W zasadzie to jest taka podstawa, żeby abstrakcja była dobrze czytana, żeby miło się ją oglądało w taki łagodny sposób. Ona musi mieć swoją taką mocną estetykę. Powinniśmy więc trzymać się zarówno tutaj czystości barw, jak i odpowiednich pociągnięć, na przykład szpachelką, połączenia kolorów, wykończenia właściwie pracy dookoła. Często stosujemy rozmazy, na przykład w abstrakcji wokół pracy, co pomaga skupić nam się na wnętrzu. Dobrze, popatrzcie, to wprowadzenie tutaj większej ilości bieli jest doskonałym łącznikiem pomiędzy tym zestawieniem mocnych kolorów, chłodnych, z tymi bardzo ciepłymi. Praca w tym momencie jest już na tyle odpowiednio przygotowana podkładem, że możemy ją teraz już wysuszyć, a następnie przejść do konkretów, czyli dzisiaj na abstrakcji pojawią nam się realistyczne elementy natury. Tło zostało wysuszone,
A teraz przystąpimy do pracy bardziej detalicznej. Namalujemy na tym tle dwa piękne ptaszki. Mogą to być ptaszki zupełnie wymyślone, abstrakcyjne, kolorowe, ale równie dobrze możecie namalować właściwie jakie chcecie. Może to być nasz polski wróbelek, sroka, cokolwiek Wam przyjdzie do głowy. Zaczynamy od konturów. Mały pędzelek nylonowy, kołanek na pewno nam się przyda i takie niewielkie, mniejsze również nylonowce, płaskie, a także na pewno użyjemy małą szpachelkę. Oczywiście woda w pobliżu. Żeby móc malować drobne, cienkie kreseczki, należy użyć sporo wody, więc warto jest sobie najpierw stworzyć taki podkład tutaj kolorystyczny na palecie właśnie z większą ilością wody. Robimy taką konsystencję tuszu, obtaczamy pędzelek dookoła, tak żeby farby naprawdę zostało nam niewiele. Stworzę taki najpierw bardzo delikatny szkic, który pokaże mi w zasadzie sam kontur naszego ptaszka, na bazie którego będziemy sobie pracować. Na razie takie pierwsze podkłady kolorystyczne. Popracujemy sobie troszeczkę w taki sposób laserunkowy tym razem, żeby stworzyć wrażenie jak najbardziej naturalne. Pamiętajcie, że taką cienką warstewkę można równie dobrze zdejmować delikatnie wodą, tak aby pokazać różnorodność odcieni. Przechodzimy sobie w taki sposób do kolorystyki tła. W związku z tym sam rysunek bardzo ładnie zaczyna nam się łączyć z tym, co jest pod spodem. To jest troszeczkę takie malowanie akwarelowe tak naprawdę. Ono daje nam takie możliwości bardzo subtelnej pracy laserunkowej, czyli takiej z użyciem przezroczystych warstw. Tak naprawdę wszystko możemy sobie jeszcze na tym etapie ściągać wodą, bo farby jest bardzo mało. Odrobinę błękitu. Damy mu takie ładne, leciutkie cienie. Jeżeli chcemy stworzyć warstwę nieco bardziej kryjącą, dodajemy więcej farby niż wody.
Przy zmianie koloru należy zawsze dobrze umyć pędzelek i wprowadzamy światełek już troszeczkę. Jak widzicie, bardzo ciekawym zastosowaniem jest łączenie technik, gdzie w tle mamy do czynienia z grubymi fakturami, z mocno ostro nałożoną farbą i taki element, który się pojawia bardzo delikatny, szczegółowy, wypracowany laserunkowo, to daje zawsze takie bardzo ciekawe wrażenie i fantastycznie łączy tak naprawdę wszystkie techniki ze sobą. Tam, gdzie farba nie chce nam dobrze kryć, ponieważ przebija za bardzo tło, można sobie podmalować najpierw zawsze bielą, podsuszyć i na tej bieli zawsze każdy kolor, pamiętajcie, będzie bardziej intensywny. Tutaj wprowadzimy nieco więcej kontrastu na początku. Pokażemy wgłębienia, cienie w skrzydłach. Warto mieć zawsze jest kilka pędzelków do posługiwania się na przemian jasnymi, ciemnymi barwami. Praca wtedy jest znacznie szybsza, nie trzeba za każdym razem myć, wycierać takiego pędzla.
Tutaj zastosowanie tych czerni w zasadzie jest po to, aby wyciągnąć najpierw kontrast, a później ewentualnie wprowadzić na tym dodatkowy kolor. Ptaki, pomimo tego, że są namalowane taką techniką zdecydowanie bardziej szczegółową, chciałabym, żeby posiadały bardzo podobne kolory tak naprawdę, jakie się dzieją w tle, ponieważ wszystko tak naprawdę w obrazie jest relatywizmem barwnym, czyli każdy kolor intensywnie współdziała na inny. Jeśli pojawiły nam się mocne błękity, tutaj też należałoby zastosować tego typu akcenty kolorystyczne. Wówczas te elementy bardzo ładnie wpiszą nam się w całość. Istotne jest, aby ptak, który pojawia nam się na tym żółtym, jaskrawym tle, posiadał więcej w sobie elementów, które dzieją się tutaj. Tak naprawdę dla kontrastu powinien być z błękitnymi barwami stworzony. Natomiast drugi ptak, który będzie malowany po przeciwnej stronie, powinien mieć więcej akcentów żółtych i ciepłych. Wówczas ta kompozycja będzie jeszcze ciekawsza tak naprawdę i bardziej stabilna. Ona będzie nam doskonale łączyła obydwie strony obrazu. Pamiętajmy również, że biel jest zawsze silnie kryjąca. Jeżeli chcemy uzyskać jakiś kolor, który znajdzie się tutaj jako taki mocniejszy akcent, mocniej kryjący, dodajemy po prostu więcej bieli. Dobrze, chciałabym, żeby ten ptaszek nam odrobinę podsechł i skupimy się teraz na następnym. I znowu takim ciemnym
w miarę rzadkim kolorem. Łączę czerń z brązem, z ciemnym również brązem. Postaram się teraz rozrysować drugi element naszego obrazu, czyli drugiego ptaszka, który będzie przeciwległy. I znowu zaczniemy sobie tutaj od łebka, czyli wyznaczymy sobie znowu cieniutką warstwą tak naprawdę te ciemne elementy wokół oczka. Drugim pędzelkiem niewielkim, czystym, z wodą, spróbujemy znowu sobie troszeczkę popracować tak laserunkowo, pościągać niektóre elementy, żeby stworzyć właśnie wrażenie takich łagodnych jeszcze przejść. Pięknie nam współpracuje w tym momencie ta warstwa poparcia, która jest pod spodem. Ona nam odkrywa takie bardzo ładne, subtelne, niebieskie odcienie. Odrobinę jasnego teraz koloru. Na razie taka cienka w miarę warstwa białej farby, która również da sobie jeszcze popracować nad nią, porozcierać, stworzyć odrobinę tego laserunku, wrażenia takich transparentnych przebłysków.
maleńkim pędzelkiem odrobinę szczególików. Myjemy kałanek. Teraz popracujemy odrobinę jeszcze takimi drobiazgami ciemnymi, podkreślając na przykład ten cień boczku. To jest taka już mocno precyzyjna praca. Warto sobie oprzeć jeden palec gdzieś obok, tak aby nam ręka nie drgnęła, bo potrzebujemy w tym momencie mieć takie bardzo precyzyjne, drobne ruchy. Tutaj od dołu na pewno pojawi się sporo nam tego cienia, który jest rzucany tutaj przez sam tułów ptaka. Więc też można na początku tą czernią delikatnie narzucić sobie ciemniejsze plamy. Teraz nieco większym pędzelkiem wyznaczę sobie od razu sam kształt piór. Taki pędzelek będzie akurat odpowiedni do tego, ale robię to też na razie tak bardzo cieniutkimi warstwami, ostrożnie. Na razie jeszcze delikatnie narzucam taką poparcie kolorystykę bardzo bladą.
Takimi mocniejszymi pociągnięciami pędzla uzyskuję od razu taki bardzo ciekawy efekt piór. Jeszcze takie delikatne tutaj połączenie pomiędzy tułowiem a rozpoczynającym się skrzydełkiem. Dobrze, dodajmy sobie teraz jeszcze odrobinę koloru, czyli to, o czym mówiłam, chciałabym, żeby ten ptaszek zyskał troszeczkę ciepłej barwy, tak aby te kolory gdzieś również tutaj nam się pojawiły. Zacznijmy sobie od łebka więc. Robię to jednak bardzo ostrożnie, jak widzicie, ponieważ chcę, żeby ptaszek był utrzymany tutaj w takiej konwencji jednak bardziej szczegółowej. Możemy spróbować na przykład użyć tutaj niewielkiego szczeciniaczka. To jest taki pędzelek o twardszym włosiu, który na przykład może nam pozwolić uzyskać efekt takiego pierza. Takimi leciutkimi, popatrzcie, dotknięciami, on nam daje od razu takie wrażenie takich maleńkich, drobnych piórek. Odpowiednio oczywiście pracując tym pędzelkiem, te piórka mogą od razu modelować jego kształt. Chciałabym, aby na piórkach też gdzieniegdzie pojawiły się jakieś przebłyski właśnie takiej żółci.
Te pociągnięcia właśnie pędzla szczecinowego dają nam taką bardzo ciekawą strukturę, taką rozedrganą, która komponuje się fantastycznie z wrażeniem właśnie pierza, piór. Tak jak już wspominałam, najważniejsze jest tutaj odpowiednie manewrowanie pędzlem. Dany kształt osiągamy właśnie poprzez takie półkuliste ruchy, w taki sposób, jak widzimy, że układa nam się w zasadzie tułów, tak po prostu posługujemy się w taki sposób pędzlem. Dobrze. I powrócimy sobie jeszcze za chwilę do drugiego ptaszka. Też spróbujemy wykonać sobie taki delikatny manewr piórek w taki sam sposób, właśnie tym pędzlem nylonowym. Tutaj zasugerujemy jeszcze nóżki, ciut jaśniejsze na tym ciemnym tle. Tutaj jeszcze zjedziemy troszeczkę z partią ogonka, również jaśniejszą. Pokażemy w ten sposób taki ładny tułowik. Odrobinę jeszcze światełka na sam dziób. Dobrze, i wróćmy sobie teraz tutaj. Te miejsca ładnie nam wyschły i w podobny sposób manewrując, tak naprawdę możemy sobie również jeszcze troszeczkę pokazać takich pociągnięć delikatnych. Odrobina wody do farby, tak żeby pędzel nie był całkowicie suchy. Kontrastującym jakimś jeszcze delikatnie kolorem możemy pokazać cienie. No dobrze, myślę, że nasze ptaki możemy uznać za skończone. Namalowaliśmy dzisiaj piękny obraz, abstrakcje z elementami realistycznymi, fantastycznie komponującymi się ze sobą w kolorystyce przeciwstawnej, czyli głównie barwy ciepłe, mocne, silne, żółcienie, oranże i kontrastujące z nimi błękity. Mam nadzieję, że obraz będzie Wam się podobał i spróbujecie taki namalować. Pozdrawiam Was serdecznie i oczywiście zapraszam do kolejnych lekcji.